jedziemy dalej z tym 2 razy 40 metrów. Ta antena na 160, bo do tego musimy dojść. Dlaczego i jak? Co ona będzie za antenę? Mamy 80 metrów, nie 160. Boże, sufler Floriana, nie wprowadzaj chłopa w błąd, bardzo cię proszę. No to powiem 1,8. Proszę nie łapać się za słowa, bo ja mówię niekiedy troszeczkę przekręcam, ale wiadomo o co chodzi. Ja mówię na 1. Dobra, to będę teraz mówił na 1,8. Co to jest za antena, ta długość, te 2 razy po 40 metrów? No to wyjdzie ci 1/8, no. Czy ja coś mogę dodać? No. SP6 Carlos Stefan Wanda, panowie. Ja nie wiem, nie chcę się wtrącać, nie wiem czy nie nakładam, zostawię chwilę mikrofon wolny. Chyba się nie nakładam. Długość fali, czyli prędkość światła podzieli przez częstotliwość, wychodzi nam pełna długość fali. Także tutaj chyba Florian też nie ma racji, moim zdaniem, nie wiem. Bo tutaj nie ma się co przekomarzać, po prostu długość, czyli prędkość światła podzielona przez długość fali i wychodzi cały odcinek i dzielimy go na 1/2, 1/4 i wychodzą długości ramienia dipola, proszę. No dokładnie, no tak to jest, no ale dobra, no ja chcę posłuchać teorii Floriana, bo rozmawiamy o Grand Plane'ie, którego na początku zrobił dipol półfalowy, a teraz go przerabia na 160 metrów, więc mieliśmy budować Grand Plane'a bez żadnego układu dopasowującego, miał być to tylko zwykły Grand Plane, no wyliczony powiedzmy po długości przewodów, no nawet bez koncentryka. Proszę bardzo, Florian. No, ja pytałem te 2 razy 40 metrów, które na 80 miało być jakąś tam antenę, już nie będę się wystawiał, jaką. Co to jest na 160? Przepraszam, na 1,8. No ale to... Mogę wejść? Tutaj trójka z osia 9 Adam Maria. 1,8 jako półfali, tak? Czyli wyszedłby z tego praktycznie dipol. Taki półfalowy na 160 metrów. Ale kwestią jest układ dopasowujący tą antenę, tak? Czyli tą linię, nie wiem, poziomą, jak to tam jest ułożone, nie mam pojęcia. Nie interesuje mnie to, ale matematycznie jest to na 160 metrów to jest pół fali, na 80 metrów to jest cała fala, a na 7 jest to 2 razy długość fali. Tak ci chciałem to wyjaśnić. Tak. To ciekawe, ja nie wiem, to ja znam coś innego, no Deolodes na coś innego w tym wypadku. No wczoraj właśnie padło to pytanie i z tego pytania zeszła się cała ta historia. To ja nie wiem, no nie wiem, ale Marconi kłania się aż po pas. No dobrze, to teraz wyjaśnij mi, jeżeli masz multidipol, tak, który, nie wiem, no ma układ dopasowujący, długość, nie wiem, ramion masz powiedzmy 80 metrów i tak dalej, cała, czyli masz 2 razy po, nie wiem, no dobra, masz 2 razy po 20 metrów, tak? Masz układ dopasowujący, czyli masz typowy dipol półfalowy na 80 metrów, masz układ, który, nie wiem, cudnie to dopasowuje, to powiedz, ile długości fali będziesz miał na 10 metrów? Nie interesuje mnie to, najpierw musimy tutaj to skończyć, później możemy dyskutować dalej. Jeszcze raz. Ale to jest... Czy antena, promiennik, czyli część bierną dodajemy bierną do czynnej i uzyskujemy tego lambda. Powiedzcie mi to, jeszcze raz, chcę słyszeć. Czy część bierna anteny jest dokładana do czynnej i uzyskujemy wtedy lambda pełna, pół i tak dalej. Tak czy nie? Nie. No to spróbuj zestroić sam koncentryk, tylko z linią gorącą, bez no że tak powiem, jeden promiennik robisz tylko, tak? No. No i spróbuj to zestroić. No wiadomo, że nie idzie. No, to teraz bierze udział druga część bierna, czy nie bierze? Bo chyba nie wiesz, jak się rozkładają do końca, jak się rozkładają prądy na antenie. No, nawet mam tu taki piękny film, jak się rozkładają. Dostałem tutaj w pokazie.
No więc jeszcze raz, masz długopis leżący może tak, może to inaczej zrobimy. Masz długopis leżący o długości tam jakieś ileś centymetrów na twoim biurku i dźwigasz go do góry. Zmienia ci się długość tego długopisa? Ale to nie jest długopis. To nie jest, że ty mylisz pojęcia. Tu ktoś ci chyba źle podpowiada i nawkładał ci do głowy pierdół o żabkach. Jeszcze raz pytam. Pełnofalowy dipol na pasmo 80 metrów. Ile on ma? Po 40 metrów na stronę. Po 40 metrów na stronę. No to dobrze. No to ja nie dyskutuję już dalej. A według ciebie ile powinien mieć pełnofalowy dipol na 80 metrów? To mogę na chwilę? Moment. Dobra, to Florian, to pełnofalowy dipol na 80 metrów, ile twoim zdaniem, ile ma długości? Słuchajcie, zajrzymy może do sinusoidy. Sinusoida przechodzi w ten sposób, z punktu zerowego przechodzi do góry, robi się brzuch, przechodzi punkt zerowy, schodzi na dół, przechodzi punkt zerowy, idzie dalszy, pod tym punktem zerowym robi się drugi brzuch i wchodzi do góry. Czyli w pierwszym przecięciu mamy pół fali, a w drugim przecięciu mamy pełną falę, tak czy nie? Florian, pytanie proste. Czy twoim zdaniem antena o długości 2 razy po 19,5 metra na pasmo 80 metrów, czy tam 2 razy po 20 metrów niech będzie, czyli 99% ludzi, którzy tutaj używają tego typu anteny, to jest dipol półfalowy, całofalowy czy ćwierćfalowy. O, w ten sposób. Pasmo 80 metrów i antena 2 razy po 20 metrów. Tylko to chcę, żebyś mi powiedział. Nie sinusoidy. Wymiar. Ile, czy inaczej. Czy ta antena jest ćwierćfalowa, półfalowa czy całofalowa? No ale przecież to pytanie wczoraj było i odpowiedział ci DLO, końca do końca anteny to jest cała ty mi się fala. to pytasz. Pełnofalowa to jest dla mnie 2 kawałki po 80 metrów. Pełnowymiarowy dipol na 80 metrów to są 2 kawałki po 80 metrów, a nie po 40 metrów. Tak samo twierdził DLO. No przecież ja nie podważam tego, co mówił DLO. Panowie, o co chodzi? Czyli Florian, czyli twoim zdaniem dipol półfalowy na pasmo 80 metrów jest to antena zbudowana z 2 odcinków po 40 metrów każdy, tak? Jeszcze raz. No, ustalmy to, czyli ty twierdzisz, że dipol półfalowy na pasmo 80 metrów jest to antena, w której każdy odcinek ma po 40 metrów, czyli 40 metrów w jedną stronę i 40 metrów w drugą stronę, tak? Ale w takim dipolu nie, mówmy o pełnowymiarze, o pełnej lambda. Mówmy o pełnej lambda. Jeszcze raz, proszę tutaj resztę o ciszę, bo ciebie zagłuszają, bo tutaj już pół Polski dopowiada. Zadałeś wczoraj pytanie, na które ci Sławek też odpowiedział, tylko chciałbym, żebyś jeszcze raz to powiedział. Czyli dla ciebie dipol półfalowy, jeszcze raz, czy je się dobrze rozumiemy, dla ciebie dipol półfalowy na pasmo 80 metrów jest to antena składająca się z 2 odcinków po 40 metrów. Tak, ja rozumiem te twoje wypowiedzi i chcę, żebyś mi to powiedział tak albo nie. Bez sinusoidy, pasma 160 metrów, 20 metrów, 23 centymetrów, 15 metrów. Czy tak, czy nie? Słuchaj, a ja ciebie się zadam takie pytanie. Czy ty uważasz, bo takim pytaniem będę ciebie pytał, ja mówiłem i żeśmy rozmawiali tu o 80, pełnowymiarowy dipol. Z czego się składa jego właściwa długość? Z 2 kawałków. I jeszcze raz mówię, nie co ty mówiłeś, tylko mówię, co DLO mówił. Ale inaczej, Florian, zadałem ci proste pytanie i żebyś ty mi odpowiedział tak albo nie. Powtarzam jeszcze raz, bo nie odpowiadasz mi na to pytanie. Czy według ciebie dipol półfalowy na pasmo 80 metrów jest to antena składająca się z 2 drutów, każdy w odcinku 40 metrów? Tak albo nie? Proste pytanie. Mówisz tak albo nie? Nie.
No widzicie, ja już tam słyszę, że nie. No, dobra. Nie mam zamiaru tego ciągnąć dalej, bo chyba sensu nie ma. Nie będę już tego dalej ciągnął. Ja powiem tylko tak, że ja w ogóle jakiekolwiek rozmowy pod kątem anten nie będę tu zabierał. To się w ogóle Bo mi się to wydaje troszeczkę błędne. Powiem tak, ja tu czytałem książkę Rothamera, tu dużo z niego. Są takie sytuacje, że ktoś też pisze jakąś książkę, spisuje błędy. Nie wiem, bo błąd u mnie to tam by był jakiś przecinek, kropka zamiast 2, 3 napisane, albo 1. To jest może błąd gdzieś tam w drukarni. Ale żeby całą stronę błędów napisać, to jest moim zdaniem niemożliwe. I tak się nauczyli ludzie, no jak tak się nauczyli, także ja nie będę z wiatrakami jakiś tam dużymi, a ja z zapałkiem w ręku bitwy prowadził. Więc jeżeli ktoś ma takie, albo taką tezę, nic nie mam przeciwko temu. Ja już nie podnoszę absolutnie żadnego też pytania, konsekwencji w pytaniu tutaj z antenami. To jest raz. A druga sprawa, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i będzie mi mówił, słuchaj, a dlaczego ty taki sygnał, bo to tak dobrze, a to nie tak dobrze, nie interesuje mnie. Ja mam e-mail, ja mam telefon, jeżeli ktoś chce, może do mnie zadzwonić. Ja mogę tylko i wyłącznie moje zdanie na ten temat powiedzieć. To jest wszystko, bo to chyba sensu nie ma. Także panowie, ja słucham dalej. Dziękuję. No i widzisz. Zawróciłeś sobie głowę jakimiś pierdołami o żabkach, a nie poczytałeś o antenach. Jeszcze raz mówię, dipol pełnowymiarowy, czyli 1 lambda, jest dla mnie promiennikiem podłączony do ciepłego kabla, jeżeli mówimy już o kablu, podłączony, przywieszony, zakręcony, przylutowany, przyspawany na 80 metrów pełnowymiarowy jest u mnie 80 metrów. Przeciwwagą tego dipola jest drugie 80 metrów. Punkt, kropka, nie ma innego u mnie zdania. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to ma swoje zdanie. Wszystko. No i chyba musisz zmienić literaturę, panie Florian. No to Rothamer wszystko źle napisał i inni też, no to tak to można by powiedzieć. No to według ciebie ile będzie miała pętla na, no załóżmy na 20 metrów, ile będzie miała pętla w kubikalkładzie? Nie wiem, ile będzie miała pętla w kubikalkładzie, nie interesuje mnie to, ja powiedziałem, ja już teraz tutaj nie dyskutuję na temat anten, bo mnie to już zaczyna troszeczkę takie pytania podliwe tutaj, jak Daniel dawał mi, na które się nie da nie chcę, żebym mu odpowiedział i nie chcę, żebym mu powiedział, jak ja to widzę. To tak wygląda, że Daniel na każde jedne pasmo, obojętnie czy to jest półfalowy dipol, czy ćwierćfalowy dipol, czy pełnofalowy dipol, podłącza osobny kabel. No to niech sobie podłączy na te napięcie, niech doda sobie tam, albo niech go podłączy na prądowy i niech ta 1/4 długości tego kabla jeszcze więcej ma to samo. Jakiś tu problem. Przecież tam jest tylko przejście fazowe z 1,8 mega na 3,5 mega i to jest nic więcej, jest po prostu w fazie obrócony. No i wtedy tam promieniuje to napięciowo, czyli na zaciskach będzie miał wysokie napięcie, a nie będzie prądowo. Co trzeci stopień od 1,8 na przykład na 7 wtedy ta antena znowu będzie prądowa. Ale ja nie chcę już więcej tego tutaj prowadzić i jeżeli ktoś uważa tak, a nie inaczej, proszę bardzo, uważajcie, róbcie sobie tak jak to jest, a ja proszę mnie już to nie wciągać, dobra? Bo jest to kontrowersyjny temat. Witam. No nie jest kontrowersyjny temat, bo jeżeli ktoś mówi, że promiennik jest, przeciwwagą jest anteną, no to co ja mam tu powiedzieć? A co według ciebie jest przeciwwagą w Grand Planie? Grand Play, no to Grand Play. Wracamy jeszcze raz do tej samej sytuacji. Mamy dipola i... Dawid, tylko się przedstawię, bo znowu nas Florian pomyli, on będzie myślał, że cały czas ze mną.
Albo inaczej. Nie, moment, inaczej. Słuchaj, weźmy ten dipol tej samej długości w poziomie, a obróćmy go w pionie. Będzie to ta sama antena, czy nie będzie to ta sama antena? Będzie to ta sama antena, tylko się polaryzacja zmieni. No właśnie. No to więc o co my tu rozmawiamy? O co my tu gonimy? Nie, tu mówimy zupełnie o czymś innym. Bo teraz, dokładając do tego dipola, który tam masz, pseudo, dołożysz jeszcze 4 przeciwwagi i postawisz to na ziemi, to z tego pod kątem 90 stopni, czy tam 120 stopni, z tego robi ci się ground plane. Nie robi ci się już dipol, tylko robi ci się antena półfalowa. Przepraszam, ćwierćfalowa, tak? Czyli robi ci się antena ćwierćfalowa. Ty tymi przeciwwagami podnosisz ziemię do góry. Czyli tak jakbyś tą antenę postawił na ziemi. Tak to wygląda. Jest taka właśnie różnica między dipolem a ground planem. Dobrze, niech tak już jest. Uważajcie, także tak jest, ale ja uważam co innego, także ja już nie podnoszę tutaj, bo to ja się wyczerpałem. Dziękuję bardzo, ale nie będę nawet żona przyszła, że nie mam więcej na ten temat mówić. Mówcie, ja słyszałem, że śnieg spadł w Polsce, tak? Tak, padało. Ale to i tak nie zmienia faktu, że ktoś ci po prostu źle to wytłumaczył, albo co innego. No, tu jest gro ludzi, którzy dogadywali, którzy tłumaczyli ci i kolega, który nawet miał mniejszy staż, podejrzewam, bo od niedawna go słyszę na paśmie, więc podejrzewam, że znak ma od niedawna, przyznał rację, że wystarczy to podzielić, tak? Wystarczy prędkość światła podzielić przez częstotliwość i wychodzi ci długość fali, więc to jest typowo matematyczne rozwiązanie. I teraz ja nie rozumiem, dlaczego ty nie potrafisz tego sobie nawet przekalkulować na kalkulatorze, co można zrobić to od ręki. Dobrze, no dobrze. Dobra jest. Zostawmy to, ja już więcej tutaj tego tematu nie chcę podejmować. No i to jest wszystko. Jeżeli jesteście tak przekonani, albo ktoś tam jest tak przekonany, ja nie mam nic naprzeciwko temu. Niech ma. Ale to nie o to chodzi, bo tu zacząłeś temat i ciągniesz temat, gdzie nie potrafisz pojąć, że Daniel ma antenę pełnofalową, dipol pełnofalowy, zasilany linią symetryczną, która mu transformuje impedancję do wzmacniacza. I tam nie ma żadnej linii koncentrycznej, żadnych pierdół i tak dalej, bo nie ma czegoś takiego u Daniela w instalacji antenowej. Tak. Ja z Danielem chciałem inną rozmowę prowadzić. Ja w tym kierunku tej rozmowy nie zacząłem, tylko Daniel ze mną zaczął tę rozmowę. W te pytanie, które ty wczoraj postawił, to takie podchwytliwe. Ja już nie, dobra, stop, nie rozmawiam. Zamknąłem ten temat i sprawa zaczęła, słuchaj. Nie bawię się już to ja. Ale to ja, czekaj sekundę. No to ja teraz ci proponuję wziąć do ręki kalkulator i zaraz zrobimy szybki matematyczny trik. I zobaczysz, ile wyjdzie ci długość fali dla 3,5 mega. Masz kalkulator? Że wyjdzie mu cała długość, a on weźmie tą całą długość jako jedno ramię. Ale mogę tylko powiedzieć? No. Chłopaki, a to nie lepiej jest sprawdzić po prostu, jeżeli ktoś ma dipola na 40 metrów, czyli każde ramię po 10 metrów, zobaczyć jak on jest w rezonancji, bo wtedy powinien być według tej teorii pełnofalowy na 20 metrów, tak? No to wtedy zobaczyć jak on się tam stroi gdzieś tam w granicach, jakimś analizatorem 14400, żeby zobaczyć, co zrobić tą samą częstotliwość, zobaczyć jak on się zachowuje. To będzie też wiadomo moim zdaniem. Inaczej mówiąc, antena 40 metrów razy 2 ma 80 metrów. Antena napięciowa. Punkt. I tyle. Ale mi nie chodzi o to, czy to jest napięciowa, czy prądowa tam. To już jest inna bajka. To jest kwestia inna inszość, no. Tu chodzi o to, żebyś ty mi wyliczył antenę na 80 metrów, no. Jak to mam zrobić? Mogę na chwilę? No.
Dobra, wejdę, Florian, ale ty odpowiadasz tak samo na moje pytanie, które ja ci postawiłem, tak jakbym ja odpowiedział. Tylko po prostu ktoś ci podpowiadał i ty się zakręciłeś, ale ty teraz powiedziałeś dobrze. Więc moje pytanie brzmiało wczoraj, które było podchwytliwe i ty na nie dobrze odpowiadasz. Tylko nie wiem o co chodzi, tylko po prostu ktoś ci źle podpowiada i robi ci trochę miszmaszu. Ja zadałem pytanie, mamy pasmo 80 metrów i mamy antenę dipolową składającą się z 2 drutów po 40 metrów. I w punkcie zasilania tej anteny, czy muszę mieć wysokie napięcie, czy wysoki prąd. I ty odpowiedziałeś, że ta antena na 160 metrów będzie zasilana prądowo, ale na 80 metrów będzie zasilana napięciowo. I znowu na 40 metrów znowu będzie prądowo i znowu napięciowo, więc tu się zgadzamy. Tylko ty nie chciałeś mi, nie wiem dlaczego, odpowiedzieć na to pytanie, czy antena będzie 2 razy 40 metrów na pasmo 80 metrów zasilana prądowo, czy napięciowo. Twierdziłeś, że prądowo, dzisiaj przemyślałeś sprawę, twierdzisz, że napięciowo i z tobą się tutaj zgadzam. DL łamane SP6KC czy Z9AM i grupa stacji. Florkowi po prostu chodzi, że drugie ramię dipola to jest taka ala sztuczna ziemia i tego nie liczymy. O. No ale to... Słuchaj, bez układu, który dopasuje ci odcinek 80 metrów, tak, w punkcie zasilania, no załóżmy, gdzie tam się kończy koncentryk, przeważnie tam są jakieś baluny, czok baluny albo inne pierdoły, nie uzyskasz oporności dla kabla koncentrycznego, bo ta linia będzie miała dużo większą oporność. No dlatego No antena taka inaczej. to jedno ramię robi za ziemię. O. To jest tak, ja wiem o co chodzi Florkowi. Są dwie różne teorie, wiem o co chodzi. No tak, ale jeżeli będziesz miał tylko jedno ramię, to rozkład prądów będzie nierówny, tak? Florkowi chodzi, że to ramię jest, że to jest nasza sztuczna ziemia. Ona ma być to ramię. No ale to i tak, nawet gdyby ona była, czy by nie było, to i tak nie jesteś w stanie dopasować odcinka 40 metrów na stronę do kabla koncentrycznego, bo dipol dobrze wykonany ma 75 ohmów. Jeżeli on będzie dłuższy, to on dla danej częstotliwości, przykładowo 3,5, będzie miał większą oporność i go nie dopasujesz, no. No dokładnie. Tak samo jak w Grand Plane. Musisz zrobić przeciwwagi, bo inaczej tego nie doopasujesz. Tak samo w dipolu, według tej teorii, musisz mieć tą przeciwwagę, żeby zrobić dopasowanie. Ale chodzi o to, że ta część po prostu nie promieniuje. Ja wiem o to, jak Florek to przedstawia, na jakim etapie. W Grand Plane po prostu postawić w poziomie, o to chodzi. Ja już kumam. No ale to Grand Plane w poziomie z jedną przeciwwagą to jest zwykły dipol. Tak samo jak dipol poziomy odwrócony w pionie nie będzie miał powiedzmy, nie wiem, no załóżmy 10 metrów, tak? Nie będzie miał 2,5 metra, bo nie będzie miał, bo fizycznie nie może mieć, tylko będzie miał 5 metrów, tak? Gdybyś go złapał za jeden koniec i podniósł do góry, to on nie będzie miał 2,5 metra, bo reszta będzie leżała na ziemi. Tylko odbijają, prawda? A, gadaliśmy razem. No w Grand Plane przeciwwagi nie promieniują, one tylko odbijają. Tam przeciwwagi powodują to, że zmienia się impedancja anteny. No. I to jest też uzależnione od tego, jaki jest kąt przeciwwag, ile jest tych przeciwwag i tak dalej. Ale to jest przeciwwaga, że tak powiem, robi taką pseudoziemię, tak? Czyli jak jest ich więcej, tak? Bo jak jest jedna, no to generalnie jest to dipol półfalowy, tak? Więcej przeciwwag robi ci z tej anteny Grand Plane'a, no. No tak. Ja jeszcze raz mówię to, co Florek tłumaczy. Florek tłumaczy, że w Grand Plane przeciwwaga nie promieniuje. Ona tylko możesz przy pomocą przeciwwagi kąt promieniowania sobie zmienić, oczywiście, bo przeciwwaga sama sobie nie promieniuje. I dlatego w dipolu poziomym, jeżeli jedno ramię jest pseudo-przeciwwagą, ono jest brane pod uwagę jako element promieniujący. Ja wiem o co, tak mi się wydaje, że rozumiem, do czego Florek bije po prostu. No a powiedz mi, jaki jest A mogę na chwilę? w antenie? Stałe czy zmienne?
Wiesz co, coś tam wszedł jak mówisz, dawaj. Jakie jest napięcie w antenie? Stałe czy zmienne? Jakie jest w koncentryku, powiedzmy? Stałe czy zmienne? No stałe, plus minus. No niestety nie. Tutaj trójka z 9, Adam Maria, wejdę. Nie, tutaj kolega się wtrącił. Poszło wczoraj o coś, że zadałem Florianowi jeszcze pytanie, powtórzę. Czy antena, czyli dipolowa antena na pasmo 80 metrów o długości 2 razy po 40 metrów każda strona jest zasilana napięciowo czy prądowo, czyli w punkcie zasilania będzie niska impedancja czy wysoka impedancja, bo jak wysoka impedancja to niestety tutaj musi być strzałka napięcia, żeby ją poprawnie zasilić, czy będzie niska impedancja, żeby tutaj zasilić po prostu prądowo tą antenę. O to chodzi. I obydwie części, ponieważ jest to prąd zmienny, obydwie części promieniują, bo raz się to zamienia ze sobą. To nie jest tak, jak tu się wydaje, że tu mamy prąd stały. No i Florian odpowiedział wczoraj, że to jest, że każda antena dipolowa, i to jest nagrane, więc tutaj nie ma, jakby to powiedzieć, nie ma dyskusji. Jest zasilana prądowo. Ja stwierdziłem, że wcale nie. To w zależności długość promienników w stosunku do długości fali. Takim najprostszym przykładem anteny raz zasilanej prądowo, raz zasilanej napięciowo jest G5RV, w zależności od częstotliwości pracy. Załóżmy, co tam ser G5RV wymyśli tą antenę, załóżmy ten podstawowy jego projekt od 40 metrów wzwyż, to na początku prądowo, napięciowo i po kolei w wszystkich pasmach harmonicznych tak to wygląda. Zresztą jest pełno na internecie rysunków, jak działa G5RV i jak się rozkładają prądy w tego typu antenie, więc można to sobie zobaczyć. A jeżeli moim zdaniem jakaś część nie bierze udziału w promieniowaniu anteny, to jest niepotrzebna i można ją usunąć. Więc też tu kolega stara się zrozumieć tą logikę myślenia. My wiemy, kto wymyślił tą teorię jako pierwszy. Wiemy, kto tam Florianowi podpowiada. No, proszę tylko Floriana, żeby sam się zastanowił, bo on zna odpowiedź, sam wymyśli, sam stwierdzi i będzie dobrze mówił, tylko po prostu mu osoba trzecia trochę namieszała w głowie i to nie o to chodzi. Dobra, nieważne. Zostawimy temat. Pogoda jest 2 stopnie na plusie i dzisiaj też padał śnieg. Pozdrawiam wszystkich na częstotliwości. Nie wiem, tutaj było dużo stacji. Nie wiem, czy Paweł MPI jest. No jeżeli tak, to mikrofon do niego. Trójka Zosia 9, Adam Maria, grupę SP7 MPI, tak, jestem, słucham, koduję, także no, ciekawy temat, nie ma co piany bić, wszystko zostało wyjaśnione, także proponuję kółko zakręcić, mikrofony rozruszać, tranzystory, żeby nie stygły, o, temat anten odpuszczamy i molestujemy sprzęty. No to do Dawida, SQ3 KNV, SP7 MPI w grupie. Nie, no to wiesz, to tak jest właśnie wtedy. No w antenach tych śmiesznych to niestety, ale tak to wygląda, że promieniują oba elementy, bo tam jest prąd zmienny i to się inaczej rozkłada. Te prądy się przeplatają między sobą, między elementami, więc tak naprawdę zupełnie inaczej to funkcjonuje. To nie jest jakiś tam kurde prąd stały i tak dalej, że masz plus i minus, bo to się zupełnie inaczej zachowuje. Ale dobra, mniejsza więcej. Dobrze słyszę, Paweł, także jest jak najbardziej okej. 10 decybeli ponad 9. Można? No i u mnie pod 20, Dawid, także no zaraz można wpuścimy, ja się zapytam, czy gospodarz częstotliwości, nie lubię tego słowa, Kuba, jesteś, bo nie wiem, czy z tego wszystkiego odpuściłeś, czy nie, także no zapytam tylko, jak się Kuba nie zgłosi, to zaprosimy tą stację. SQ5 Roman Stefan, grupę SP7 Maria Paweł Irena. Kuba odskakiwał. No, Kuby nie ma, to poprosimy tą stację, która pytała, czy można. Tu SP7 Maria Paweł Irena w grupie. SP7 Maria Paweł Irena i grupa SQ4 Dorota Ksawery. Witam serdecznie, bardzo dobrze słyszę kolegów. Czy pozwolilibyście, żebym pił do grupy i no troszeczkę uświadomił, bo tak słyszę, że Florian pije do tego cały czas, że jedno z ramion nie promieniuje. Otóż ja bym chciał taki eksperyment myślowy zaproponować, bo mówicie, cała
chciałbym klasyczny dipol, jedna druga lambda, rozszerzyć na 3 drugie lambda, albo na 5 drugich lambda. I na pewno zgodzicie się, że działałby taki układ, bo są takie niesymetryczne dipole. No i to wiadomo, Daniel potwierdzi zapewne, że tam w lipcu odpowiednim jak się podłączy punkt zasilania, no to można mówić o jednym ramieniu promieniującym, a o drugiej przeciwwadze jako ramię krótsze albo dłuższe. No i teraz jeżeli panowie stwierdzimy, wymodelujemy jak to działa, jaką ma sprawność, to niezależnie od tego, czy krótszy element będzie do oblotu podłączony, czy dłuższy, sprawność będzie taka sama. A jeżeli by było tak, że tylko gorąca żyła, znaczy element podłączony do gorącej żyły by promieniował, no to sprawność o 1/3, jeżeli się mówi o 3 drugich lambda. Proszę, może trójka, Zosia 9, Adam Maria, SQ4, Dorota Ksawery. SQ4 Dorota Ksawery, grupa stacji, tutaj trójka Zosia 9, Adam Maria, piątka, dziewiątka z plusem odbieram. Tak, zgadzam się tutaj w 100%, no przecież są anteny niesymetrycznie zasilane, mają inną impedancję. A powiedzmy taki long wire na długości 40 metrów na to pasmo, mówimy o paśmie 80 metrów, no to jest zasilane od jednej strony i powiedzmy o największą impedancję i tam trzeba robić duże przekładnie. Wszystko to się zgadzam w 100%. Dyskusja się wywiązała od tego, że no powtórzę to po raz 3. czy 10. N+1, że zadałem pytanie Florianowi wczoraj, czy po prostu w punkcie zasilania, czyli mamy antenę dipol, czyli 2 ramiona po 40 metrów, czy będziemy mieć wysokie napięcie w punktu zasilania, żeby ją poprawnie zasilić, czy prądem. I tyle. A reszta już moim zdaniem jest od 100 lat rozpisana, rozrysowana, rozkłady prądów w antenie półfalowej, teraz nie wiem jak to można mówić inaczej. Rozkład prądów w antenie na 80 metrów w skórze, każde ramię ma po 20 metrów, w punkcie zasilania będzie największy prąd i tyle. Wydłużymy to dwukrotnie, w tym momencie będziemy mieć największe napięcie, a najmniejszy prąd. I tak samo wszystkie możliwe wariacje. Więc tutaj ja się zgadzam ze wszystkimi, tylko Florian to zaczął jakby troszkę inaczej mówić, ktoś mu nagadał, on nie pomyślał tak do końca, teraz pewnie sobie siedzi i to jeszcze raz przemyśli, pewnie do tematu wrócimy, więc tylko o to chodzi, że wszyscy rozmawiają o czymś naokoło, ale o tym samym, prawda? Na różne sposoby, a cała dyskusja się wywiązała po prostu z jednego pytania, na które Florian mi się chciał odpowiedzieć. Nie odpowiedział mi to wprost, bo nie chciał odpowiedzieć, ale później sam sobie też odpowiedział. Jak zaczął sobie sam w głowie to wyliczać, odpowiedział tak, jak ja chciałem i tyle. Więc no, mi się temat to już zamknięty i tyle. Dużo osób posłuchało, każdy sobie zdanie na ten temat wyrobił i tyle. SQ4 Dorota Ksawery, grupa stacji, tutaj trójka Zosia 9, Adam Maria. I to jest właśnie to najgorsze. Trójka Zosia 9, Adam Maria, grupa. Ale co jest najgorsze? Dorota Ksawery. Poczekaj. Dokładnie, Danielu, tylko tam właśnie, przez Floriana wypowiedzi, przebija się ten wątek niepromieniującego elementu, a tak jak mówisz, jeżeli coś nie promieniuje, to jest zbędne, byłoby zbędne w teorii i można by było to wyeliminować, a jednak nie da się wyeliminować. No a tak jak mówię, ten przykład z 3 drugie lambda, czy 5 drugich, czy 7 drugich lambda, de facto z dipolem asymetrycznym, no i tam mielibyśmy dowolność podłączenia, czy krótszy przewód do tego, czy dłuższy do tego i sprawność by była ta sama. Także podejrzewam, że to temat zamyka. Proszę, SP7 Maria, Paweł, Irena i grupa SQ4 Dorota Ksawery. SQ4 Dorota Ksawery, grupa SP7 Maria, Paweł, Irena. No, nie było mi chwilę, ale jest okej. Piątka, dziewiątka, 10 ponad 9, tak odbieram twoją stację pod Bełchatowem. Tak woli ścisłości. No, mikrofon do Dawida przekażę, ja muszę na chwilkę umknąć i pojawię się tam za jakiś czas. SQ3 NV, grupa SP7 Maria, Paweł, Irena.
No okej. Dobra, Florian, coś tam chciałeś dokończyć, proszę bardzo. No nie wiem, ktoś tam, nie wiem kto to był, ale dawał jakiś przykład wyleczenia, no ja tak sobie tak poleciłem, słuchałem was bardzo ładnie. 300 podzielić na 3700, powiedzmy to jest 81 metrów. I teraz te 81 metrów podzielimy na pół, czyli będzie około 40 z hakiem. 1/4 z tego to będzie 20 z hakiem. No więc odpowiedziałem wam na pytanie. I teraz mam pytanie pod kątem tego. Czy przeciwwaga tej anteny jest długością lambda? Powtarzam jeszcze raz moje pytanie, żebym ja się dobrze wysłowił, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Pytanie. Czy część bierna dodajemy do części czynnej i z tego robimy lambda? Tak czy nie? I powtarzam jeszcze raz. 300 podzielić na 3,7 3,7 jest 81 z hakiem, ale to już tam zaokrąglam 81. Jeżeli by połowa z tego była, to by była 40 z hakiem jakimś tam, a 1/4 z tego to by była 20. I teraz pytam, przy pełnej, jeszcze raz, 81 metrów. Jest to antena promiennik, tak? To jest promiennik. Czy ten promiennik dzielimy na pół i robimy z tego pełną antenę lambda, czy dodajemy do tego i czynną i bierną część robimy jako z tego lambda? To jest moje pytanie. No oczywiście, że dodajemy. Jeżeli chcesz zrobić pełnowymiarowy dipol, to nie możesz mieć więcej jak 80 metrów, więc sobie sam pomyśl, ile trzeba dodać do odcinka półfalowego, żeby była pełna fala. Nie. Ja wychodzę z założenia, liczmy to 300 podzielić na 3,7. To jest 81 metrów promiennika. Zgadzamy się? Słuchaj, długość fali ja wiem jaka jest, bo to jest 81 metrów, tak? Dipol półfalowy, ile według Ciebie będzie miał długości i rozpiętości dipol półfalowy na 80 metrów? Słuchaj, my się nie rozumiemy. Ja zadaję pytanie. Jeżeli ja obliczam szybkość światła podzielić na frekwencję 3,7 mega, wychodzi 81 metrów. Zgadzamy się z tym, tak czy nie? No tak, ja się zgadzam, no. Czyli mamy tutaj wyliczony promiennik pełnofalowy, tak czy nie? Dobrze, no to promiennik będziesz miał pełnofalowy, ale do czego ty dążysz? Bo ja nie wiem, no zrobisz promiennik pełnofalowy, załóżmy 80 metrów, tak? Dobra, ale zgadzamy się z tym. Jest to promiennik pełnofalowy na to pasmo 3,7, tak? No tak, ale nie dokładamy nic do tego. No dobra, no ale jak on będzie pracował, jak nie dokładamy nic? Tak sam powiedziałeś, weź sobie, ale przed chwilą powiedziałeś mi to, no jakieś, nie przed chwilą, ale jakieś 15 minut temu powiedziałeś, że to nie będzie pracować, bo i jak to ma pracować? Inaczej mówiąc, jeżeli my mamy... Ale według Floriana NFET nie będzie. 300 podzielić na 3,7, 81 metrów, to dla mnie to jest promiennik pełnofalowy. Żeby ten promiennik pełnofalowy pracował, musi mieć przeciwwagę tego promiennika. Czyli do tego promiennika musimy dać drugie tą samą długość. Tak czy nie? I teraz Marconi kłania się bardzo nisko, bo Marconi ujął to w swoich opisach i powiedział całkiem dokładnie. Czynna część anteny nie może być dodawana do biernej anteny, czyli dodatkowo musi być te 81 metrów przeciwwagi. Panowie, jeżeli mówimy o lambda, ja mówię jeszcze raz o lambda, Jeżeli dołożysz, to nie będziesz miał jednej długości lambda, tylko dwie lambda, no to jest proste, no. no to nie wiem, jak ja liczę, jak ja podzielę 300, podzielę na 3,70, 3,7 to mi wychodzi 81, no to ktoś mi przed chwilą ten wzór podrzucił, no ja jestem teraz już jestem całkiem głupi, okej? Wpisz sobie zwykłym, no najprościej jak ci tylko mogę wytłumaczyć. Wpisz sobie dipol półfalowy na 80 metrów. Wymiary. Wpisz sobie dipol półfalowy na 80 metrów i zobacz jaki jest rozkład i wymiarów i przestań, bo ktoś ci podpowiada pierdoły
o żabkach, a ty to wszystko propagujesz na paśmie, gdzie ludzie się z ciebie teraz pewnie śmieją. Tak samo jak się śmieli na 3,5, jak żeś im zaczął robić wywołanie ogólne tej. Ludzie se gadają, a ty wchodzisz i robisz wywołanie ogólne. Tam ci napisałem, nie? Żebyś tak nie robił. Ja wchodziłem, bo miałem do tego powód, a jak ktoś nadaje sygnałem 6 kHz, no to bardzo mi przykro, ale mi przeszkadza. I wchodzę i też zakłócam, ale ja zakłócam w ten sposób, że ja bynajmniej podaję swoje wywołanie. Ale to tak wygląda. Jeszcze raz, ktoś przed chwilą podał mi ten wzór. Ja ten wzór i tak znałem, ale ktoś mi podał wzór. Ja nie chcę wchodzić na jakiś internet i tam gdzieś jakieś konsultacje. Gdzieś ja powiedziałem już nie jeden raz. Nie jeden błąd znajduje się w opisach anten, nie jeden błąd znajduje się w opisach książkowych anten i tak dalej. Są błędy bardzo duże. Ja wychodzę, jak wyście mi powiedzieli. Ja sobie podzieliłem z 300 podzielić na 3,7. Panowie, to jest 81 metrów. A jak jest 81 metrów, to jest pełna fala. Punkt. I nie ma tu innej gadki. To jest kropka. Nad wszystkim i to wszystko. Żeby ta antena pracowała, muszę dołożyć drugą tą samą ilość, moim zdaniem. Punkt. Kropka. Żeby ta antena pracowała jako dipol. Jest to dipol pełnofalowy, a nie dwufalowy. I gdzie tam przechodzi? Na dół, do góry i jeszcze raz na dół, jeszcze raz do góry. No gdzie? W którym miejscu? Jaka sinusoida to jest? No to wyjdą 4. To wyjdą, jeżeli dołożysz do tego dipola 80 metrów, do tego promiennika dołożysz następne 80 metrów, to ci wyjdą 2 sinusoidy na jednej połówce. To będziesz miał, no, 2 długości fali, no. Ale pomyśl, przecież mówię jeszcze raz, Macroni sam ci to powiedział, że nie można dodawać bieżącej do czynnej, żeby lambda obliczyć, lambda, ja mówię o lambda, długość lambda tej anteny. Długość lambda to jest długość lambda, to jest długość pasma, tak? Czyli 80 metrów. Dla ciebie 80 metrów to się nie robi promiennik na 80 metrów, tylko już na 160 robi ci się dipol półfalowy. Ja już nie wyrobię, Nie wpuść mnie, Dawid. Dobra. Nie, ja rezygnuję. To ja proponuję strona 195, książka Fale i anteny Jarosława Szóstki, tam jest to opisane. Wyliczenie dipola czy na wyliczenie długości lambda? Dobrze, moment, bo to już 1000 osób mówi na sobie. Florian, dobra, jeszcze raz. Czyli, bo ja chcę zrozumieć twoją logikę rozumowania. Czyli mamy tak, mamy drut o długości 80 metrów, o długości 1 lambda jako takowy, powieszony załóżmy ileś tam metrów nad ziemią, tak? I ty twierdzisz, że ta antena pracować nie będzie. Czy tu potwierdzasz moje, znaczy inaczej, twierdzisz, że nie będzie pracować. Ty się zgadzasz ze mną w tym momencie, czy nie? Panowie, jeszcze raz. Zostańmy przy jednym temacie. Czy ona będzie pracowała, jakaś tam antena? Nie interesuje mnie to. Wytłumaczmy najpierw jedno miejsce. Dobra, ja już pasuję. Sami żeście mi podpowiedzieli, albo ktoś na radio mi powiedział. To wychodzi z wyliczenia 300 podzielić i tak dalej, i tak dalej. Więc podzielam. 300 podzielić na 3,7 jest 81, tak czy nie? Jeżeli połowę to na połowę, to mam 40. 1/4 z tego jest 20 metrów. Ja nie wiem, czy ten rachunek jest jasny, czy nie jasny. Florianie, a ty odróżniasz dipol od unipolu? Co takiego? Najpierw pomyśl, co to jest dipol, a nie antena. Dipol co to jest? Tak, to jest cisza, to może pozwolę sobie włączyć światło SP5. Adam Tomasz Stefan, dobry wieczór wszystkim. Ja słuchając dzisiaj od początku niemalże, choć nie jestem pewny wywodów, przypuszczam, że Florian popełnia właściwie jedyny błąd w tym momencie w nazewnictwie mocno mylącym. Dlaczego upierasz się przy nazwie bierna czynna? Zapomnij o tym nazewnictwie. Wyobraź sobie, że masz 2 ramiona po 40 metrów. Czy ta antena będzie półfalowa,
według Ciebie, czy pełnofalowa na 80? Rozumiem, dziękuję. Poczekaj. Cześć Włodek, 5-9 z plusami. No, o to mi chodzi chyba. Zgodzisz się Włodek ze mną, że mi o to chodziło od samego początku, prawda? No dokładnie tak, tylko usiłowałem, wiesz, może nazewnictwo zmienić, że może będzie łatwiej zrozumieć. Doskonale odbieram. Na razie. Nie uciekaj, zostań z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór Marcin. Włodek, no to tak jest, wiesz, jak ktoś komuś coś podpowiada i ktoś nie wie, jak to wytłumaczyć. No może niech ta osoba, która podpowiada, przyjdzie na pasmo i nam to wytłumaczy sama, a nie gdzieś tam próbuje przez Niemcy nam to wytłumaczyć, jak jest zbudowana antena i tak dalej. Dobra, mniejsza o większej. Włodek, dobrze odbieram 20 dB ponad 9. Marcina też słyszałem SA6 AWT, także za chwilę przerzucę mikrofon. SP5 ATS i grupa SQ3KNV. Tak, dobry wieczór, Żabiec. To tak samo odbieram doskonale. Huśtaweczka lekka. Nie, ja po prostu nie chcę, nie widzę powodu i nie widzę możliwości dalszej aktywności w tej sprawie, bo to już nic nie zmieni. Opór z jednej strony, niechęć wyraźna do zrozumienia choćby w nazewnictwie i prawa fizyki występujące z drugiej strony, które się nie da zmienić. Na razie. Znaczy nie nazewnictwo, bo tutaj wiesz, wyliczenia, które ja podałem i wzór, który ja podałem, stosuje dużo osób i dużo osób z tego liczy anteny. Co tam bardziej rozgarnięci, to pewnie jeszcze dodają współczynnik skrócenia przewodu i tak dalej. Więc są to praktycznie w stanie wyliczyć co do centymetra, tak? Ale no tu chodzi o coś innego, tak? Tu ktoś myli pojęcia i to nie Florian, bo Florian podejrzewam tylko dostaje gdzieś tam informacje, ale to mniejsza o większość, to już tam nie będziemy rozwijać tego tematu. Ktoś nie rozumie pojęcia, co to jest półfalowy dipol i pełnofalowy dipol, także no tak to wygląda, to tak Włodek jest. Dobra, jak coś to tam nasłuchuj, odzywaj się, bo miło posłuchać jak się odzywasz. SA6 AUT, grupa SQ3KNV.